Dochodził wieczór, ale w budynku indyjskiej organizacji kosmicznej wszyscy siedzieli jak na szpilkach i nie odrywali wzroku od monitorów. W końcu o 18:03 czasu miejscowego pojazd kosmiczny Chandrayaan-3 dotknął powierzchni Księżyca. Zarówno na sali kontroli lotów, jak i w całych Indiach ludzie zwariowali ze szczęścia. Udane lądowanie na Księżycu z 23 sierpnia 2023 roku nie jest jednak wyłącznie sukcesem naukowców, ale oznaką czegoś znacznie głębszego. W tym odcinku dowiesz się, dlaczego indyjska misja na Księżyc nie jest przypadkowa. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Indie szturmem zdobywają świat. Są najludniejszym krajem na Ziemi, a indyjska gospodarka rośnie w szybkim tempie. W sierpniu Indie stały się czwartym krajem, któremu udało się wylądować na Księżycu i pierwszym, który z powodzeniem wysłał misję kosmiczną na niezbadany dotąd południowy biegun Srebrnego Globu. Do granic możliwości rozpędzona jest indyjska machina propagandowa. Wkrótce po lądowaniu na Księżycu w New Delhi z wielką pompą zorganizowano szczyt G20, a politycy partii rządzącej chcą zmienić oficjalną nazwę kraju, by odciąć się od kolonialnej przeszłości. Posłuchaj tego odcinka do końca, a dowiesz się, co stoi za indyjską success story ostatnich lat. Odpowiemy także na najważniejsze pytanie, czy Indie staną się supermocarstwem. Jest czwartek, 14 września 2023 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO. Ten moment widział chyba każdy w Indiach. Lądowanie pojazdu Chandrayaan-3 na Księżycu spowodowało wybuch euforii w całym kraju. Wszechmocny w Indiach premier Narendra Modi już chwilę później w przekazie telewizyjnym na żywo gratulował rozentuzjazmowanym naukowcom. A ludzie mówili, że to wydarzenie ważniejsze nawet od meczów krykieta, co w ustach Hindusów jest czymś naprawdę niezwykłym. Można by wręcz powiedzieć, że to rodzaj święta narodowego. To nasz dzisiejszy gość, profesor Piotr Kłodkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, znawca Indii i były polski ambasador w New Delhi. To wydarzenie, które podkreśla aspiracje i ambicje Indii. To może nie najlepsze porównanie, ale takie mi przychodzi do głowy. Porównanie z latami 90., kiedy oficjalnie Indie oznajmiły, że są w posiadaniu broni nuklearnej. Wtedy również to przyjęto z wielkim entuzjazmem, ponieważ wskazywało na tą mocarstwowość Indii. W przypadku lądowania Chandrayaana na Księżycu to wygląda nieco inaczej, ale jest świadomość, i to przede wszystkim w klasie średniej, tej panindyjskiej, która tworzy kręgosłup kraju, że Indie są już w ścisłej czołówce światowej, również jeśli chodzi o najnowsze technologie. Tak potrafimy, tak jesteśmy na podobnym poziomie technologicznym jak Chiny. Oczywiście zbliżamy się do Stanów Zjednoczonych. Nawet jeżeli tego typu sformułowania padają na wyrost, to jednak pokazują, że Indie są krajem, z którym należy się liczyć, również jeśli chodzi właśnie o użycie najnowszych technologii. I sam fakt, że potrafią mieć swoje zdanie, jeśli chodzi o podbój kosmosu. I to wpisuje się w taką narrację o rosnącej potędze kraju. Leaders are arriving at the G20 summit, which is just getting underway now in Delhi in India. Nie minęło kilka tygodni od lądowania na Księżycu, a tu mamy szczyt G20 robione. Powiedzieć, że z bardzo dużą pompą, to chyba nic nie powiedzieć. Premier Indii Narendra Modi chce też przed wyborami, które będą mieć miejsce w następnym roku, chce pokazać się z jak najlepszej strony. Chce, aby Indusi mieli powód do dumy. Tak jak wspomniałem, że Indie należą do ścisłej czołówki graczy światowych. Ale Indie też rozgrywają G20 swoją własną grę. To znaczy celem Indii bez wątpienia jest popchnięcie, czy też zmiana wektorów polityczno-ekonomicznych współczesnego świata. Chodzi o to, aby to globalne południe, szeroko rozumiane współcześnie,
a więc te kraje, które kiedyś definiowano jako kraje trzeciego świata, by te kraje uzyskały swoją znaczącą pozycję. Co więcej, Narendra Modi, ale nie tylko on, bo to praktycznie wszyscy przywódcy indyjscy, optowali za tym, żeby to nie tylko USA bądź Chiny decydowały o współczesnym świecie, ale żeby swój głos miały kraje, no właśnie, globalnego południa. Poza tym kolejna sprawa, to chodzi o relacje też z Rosją. Modiemu bardzo zależy na tym, aby Rosja nie była przedstawiana jako państwo zbrodnicze. Modi tu jest bardzo wstrzemięźliwy, chce, aby Indie zachowały zarówno dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, jak i z Rosją. To, tak bym określił, mocarstwo obrotowe. W zależności od tego, jak postrzega swoje własne interesy, tak będzie budowało sojusze. Indie od setek lat były miejscem, do którego zmierzali podróżnicy z Europy, żądni egzotycznych wrażeń. Była brytyjska kolonia, była też miejscem akcji tysięcy orientalnych powieści ze słoniami, rzeką Ganges i świątyniami w tle. Przez lata Indie kojarzyły się też z Taj Mahal, filmami z Bollywood, ale i z biedotą żebrzącą w miejscach, w których pojawiają się turyści. Ale dzisiejsze Indie są już zupełnie inne od tych z XIX czy XX wieku. Indie to chyba najbardziej zróżnicowany kraj na świecie. Gdy mówię zróżnicowany, mam na myśli zarówno i wyznanie, etniczność, języki. W Indiach mamy chyba wszystkie wielkie religie światowe. Są tam obecne może z wyjątkiem szintoizmu. Innymi słowy, Indie potrafiły zbudować z kraju, którego granice określili Brytyjczycy, a one zostały zachowane po II wojnie światowej, po podziale na Indię i Pakistan. Indie są niewątpliwie krajem, gdzie ta różnorodność jest niespotykana, jeśli chodzi o skalę, gdzie indziej na świecie. Indie liczą 1,4 miliarda osób. Poza tym kolejny element, zupełnie niezwykły, to fakt, że Indie zachowały system demokratyczny, który funkcjonował raz lepiej, raz gorzej, ale mimo wszystko to kraj, w którym odbywają się regularnie wybory demokratyczne, gdzie mają one miejsce na poziomie centralnym, jak również w poszczególnych stanach indyjskich, gdzie mimo tak wielkiej różnorodności i wielości konfliktów Indie utrzymały swoją jedność, są krajem, który funkcjonuje całkiem nieźle. No i wreszcie Indie to kraj ogromnych kontrastów. Znowu, ze względu na skalę, na wielkość, no takich kontrastów nie zobaczymy gdzie indziej na świecie. A więc są krajem, który wysyła na Księżyc zbudowane przez siebie przecież sądy, potrafi skonstruować broń nuklearną, ma znakomitych informatyków, jest również twórcą potężnym soft power, czyli tej miękkiej siły, która ma ogromne znaczenie we współczesnym świecie, ale z drugiej strony jest krajem relatywnie ubogim. To PKB per capita jest nawet mniejsze aniżeli w Bangladeszu, czyli Indie są na poziomie krajów afrykańskich, średnich krajów afrykańskich. No a z drugiej strony, biorąc pod uwagę wielkość produktu krajowego brutto, no wkrótce będą na podium, będą należały do najpotężniejszych mocarstw, jeśli chodzi o wielkość PKB. Należą do klubu atomowego, posiadają broń nuklearną, mają ogromne ambicje kontrolowania szlaków transportowych w rejonie Indo-Pacyfiku, a więc są państwem, które będzie w dużej mierze decydowało, jak ten świat ma wyglądać w kolejnej dekadzie. Indie są krajem bardzo specyficznym. W przeciwieństwie do Chin mają duże możliwości budowania sojuszy. To bardzo ważne. Dzisiaj nawet taka superpotęga jak Stany Zjednoczone muszą budować sojusze, aby mniejszym kosztem być w stanie kontrolować czy wpływać na wiele obszarów współczesnego świata, zwłaszcza w Azji, bo ta Azja robi się niezwykle istotnym elementem całej gry politycznej USA. I właśnie Indie są tutaj partnerem, dobrym partnerem Stanów Zjednoczonych, a zarazem potrafią też budować relacje z Rosją. Profesor Piotr Kłodkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, znawca Indii i były polski ambasador w New Delhi,
prowadzi nas dzisiaj przez jeden z najszybciej rozwijających się krajów na świecie. Już za chwilę dowiesz się, kto stoi za sukcesem wizerunkowym Indii. Nie zapomnij zostawić swojego komentarza, a jeśli nie subskrybujesz nas jeszcze, to teraz jest znakomita okazja, by to zrobić. Nie zapomnij też włączyć powiadomień, aby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Zapraszam Cię też do śledzenia nas na Instagramie, gdzie podobnie jak na YouTube, codziennie po południu mamy dla Ciebie najciekawszy zagraniczny news dnia. Na wszystkich platformach znajdziesz nas, wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat. To jest podcast Świat. India is now on the moon. आज हम अंतरिक्ष में Premier Narendra Modi to uosobienie indyjskiego sukcesu na świecie. Polityk ma 72 lata. Urodził się w biednej rodzinie sklepikarzy jako trzecie z 6 dzieci swoich rodziców. Od małego był też członkiem prawicowych, nacjonalistycznych organizacji w stanie Gujarat. Dzisiaj jest jednym z najbardziej znanych indyjskich premierów ostatnich kilku dekad i jednym z najważniejszych polityków na świecie. Narendra Modi jest rzeczywistym liderem współczesnych Indii. To postać bardzo złożona, niezwykle kontrowersyjna. Narendra Modi wygrał wybory w sposób bardzo zdecydowany. Oczywiście mam na myśli partię, którą reprezentuje, Bharatiya Janata Party, czyli Indyjska Partia Ludowa, partia o nastawieniu takim prawicowo-narodowym, chociaż gdy mówimy o nim, często Europejczycy używają słówka nacjonalizm. Ono nie jest błędne, ale trzeba je doprecyzować. Chodzi przede wszystkim o kwestię wyznania. Narendra Modi jest gorliwym wyznawcą hinduizmu i związany jest z pewnego rodzaju ideologią, która dzisiaj jest kluczowa. To ideologia hindutwy, a więc wskazywania przede wszystkim na dominację większościową wyznawców hinduizmu, których jest ponad 80%. Narendra Modi chce, aby Indie przede wszystkim odzwierciedlały tą dominującą kulturę hinduistyczną. Jest oczywiście zwolennikiem tego, aby Indie stały się supermocarstwem. Jest sprawnym menadżerem. Kiedy szefował indyjskiemu stanowi Gujarat, przypisywano mu liczne sukcesy ekonomiczne. Mówiono o nim, że to człowiek, którego nie imają się oskarżenia o korupcję. To postać, która poświęcona jest na rzecz kraju, jakby trzyma się daleko od pozostałych członków własnej rodziny, co wcale nie jest charakterystyczne dla Indii. No i jak sam głosi taką tezę, najważniejszym dla niego celem jest zbudowanie potężnych Indii. सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाते हुए Narendra Modi wywodzi się z bardzo niskiej kasty indyjskiej. Zaczynał w bardzo skromnym środowisku, był sprzedawcą herbaty, pomagał swojemu ojcu. Był bodajże jednym z nielicznych premierów indyjskich, który w ogóle nie podróżował na zachód. Dopiero tak naprawdę poznał Europę czy Stany Zjednoczone, kiedy zaczął pełnić funkcję premiera. Ja miałem okazję z nim się spotkać osobiście, rozmawiać z Narendrą Modim. Można wyczuć bardzo wielką charyzmę, zdecydowanie, pewność siebie, a zarazem taką świadomość, że rozmawiamy z postacią, która wie, czego chce. Wie, jaki jest jego cel, wie, w jaki sposób należy rozwijać kraj, a zarazem to postać o tyle kontrowersyjna, że postrzega wyznawców innych religii, jak chrześcijaństwo czy islam, jako obywateli drugiej kategorii. On tego nie mówi wprost, ale w jakiś sposób akceptuje tego typu narracje w Indiach. Narendra Modi tym się jeszcze charakteryzuje, że jest człowiekiem pracy. Powiada się, że od kilkudziesięciu lat nie miał ani jednego dnia urlopu. Po prostu pracuje. I to pracuje bez przerwy, uprawia jogę, jest ścisłym wegetarianinem, promuje kulturę indyjską, między innymi uczestnicząc w różnego rodzaju pokazach jogicznych. Ma tyle samo prawdopodobnie zwolenników, co przeciwników, ale nawet ci, którzy mu się sprzeciwiają, wiedzą, że Modi jest bardzo sprawnym organizatorem, powiedziałbym takim menadżerem w megaskali indyjskiej. No i sam fakt, że Indie nadal się rozwijają w bardzo szybkim tempie, świadczy o tym, że ten rozpędzony pociąg gospodarczy nie hamuje, no a Modi jest tym bardzo dobrym maszynistą. Postać nietuzinkowa, myślę, że to jeden z takich 3 liderów światowych, no oprócz prezydentów Chin i Stanów Zjednoczonych, do tej trójki nie zaliczam Putina, tylko właśnie
Modiego. Być może to postacie, które będą odgrywały znaczącą rolę w najbliższych latach. I'm happy to help out whenever you need a strong bipartisan consensus. Modi jest znakomitym oratorem. Potrafi przemawiać, potrafi wyczuwać emocje obywateli Indii. Jego językiem ojczystym jest Gujarati, ale oczywiście bardzo sprawnie włada językiem hindi. Nieźle też mówi w języku angielskim, ale aczkolwiek na forum międzynarodowym bardzo często posługuje się właśnie językiem hindi, aby podkreślić tą indyjskość. To, że jest dobrym oratorem, w polityce odgrywało zawsze ogromną rolę. Potrafi trafić ze swoim bardzo takim sardonicznym poczuciem humoru do milionów swoich odbiorców. Poza tym on uosabia ten mit od pucbuta do milionera. Bardzo często premierzy, którzy zapisali się w annałach światowej dyplomacji, tacy jak Jawaharlal Nehru, pierwszy premier niepodległych Indii, czy Indira Gandhi, jego córka, myślę, że Modi jest tym trzecim spośród wielkich premierów indyjskich, który zapisze się na dobre i na złe w historii kraju. Kolejna rzecz. Modi ma w sobie jakąś gigantyczną potencję pracy. To człowiek, który jest w stanie funkcjonować kilkanaście godzin na dobę. Jest niezwykle pracowity. Sam przyznaje, że śpi tylko 5 godzin na dobę i to mu zupełnie wystarcza. Potrafi dobrze zarządzać. Określiłbym go menadżerem polityki. Wie, na czym polega współczesna polityka. Docenia bardzo mocno współczesną technologię. Kiedy widziałem jego wystąpienia podczas kampanii wyborczej ponad dekadę temu, czymś niezwykłym było używanie przez niego hologramu. A więc postać Modiego, postaci hologramu pojawiała się w tysiącach miejsc. Modi przemawiał jako hologram. Korzysta ze środków komunikacji bardzo zręcznie. Wie, jak trafić z jednej strony do mieszkańców odległych wiosek w Indiach, ale także do zamożnej, globalnej klasy średniej. Tak więc postać nietuzinkowa, i to chcę podkreślić, bez wątpienia w okresie niepodległych Indii możemy go zaliczyć do 3 najważniejszych polityków tego wielkiego kraju. To jest podcast Świat. Czy zatem Indie są już supermocarstwem, tak jak chce tego premier Narendra Modi? Nie są supermocarstwem takim jak Stany Zjednoczone czy Chiny. To nie jest równorzędny partner dla Stanów Zjednoczonych, czy też przeciwnik Chin. Jeśli popatrzymy na wielkość gospodarki, na wielkość armii, z pewnością Indie nie są na tym poziomie, co USA i Chiny. Ale kiedy popatrzymy oczywiście na perspektywy rozwoju, na sytuację demograficzną, Chiny w bardzo bliskim czasie staną się krajem z dużymi problemami demograficznymi. W Chinach w tamtym roku podobno sprzedano więcej pieluch dla seniorów, aniżeli pieluch dla niemowlaków. W przypadku Indii jest ta dywidenda demograficzna, ale jeśli Indie nie zagospodarują dziesiątków milionów osób, które wchodzą na rynek, mogą stanąć przed ścianą, mogą zderzyć się z problemami, które wpłyną na brak stabilizacji w państwie. Oczywiście należą do klubu atomowego, są krajem z potężną gospodarką, być może w ciągu najbliższej dekady znajdą się na podium, na 3. pozycji po USA i Chinach. Są krajem z potężną soft power. To bardzo ważne. Ta miękka siła stanowi też o wielkości Indii. To znakomite kino Bollywood, aczkolwiek tutaj wiele osób może z tym się nie zgodzić, potężne zasoby kultury, literatury, potężna również diaspora indyjska. I nie chodzi tylko, że to diaspora wielka w liczbach, ale to są osoby, które pełnią bardzo istotne funkcje polityczne. W Stanach Zjednoczonych Amerykanie indyjskiego pochodzenia są bardzo silni, między innymi w przemyśle informatycznym, pełnią wysokie funkcje w największych firmach o globalnym zasięgu. I wreszcie Indie mają wielki potencjał sojuszniczy. Są w stanie budować sojusze z bardzo różnymi państwami, potrafią dogadać się z państwami, które dla siebie są przeciwnikami. To już jest zasób polityczno-ekonomiczno-społeczny bardzo duży i to, myślę, w najbliższej dekadzie sprawi, że Indie będą zaliczane do 3 najważniejszych państw świata. Profesor Piotr Kłodkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, znawca Indii i były polski ambasador w New Delhi, opowiadał o rosnącej światowej potędze, kraju kontrastów,
ale też kraju ogromnych możliwości. Ciekaw jestem, co ty myślisz o indyjskiej potędze. Pod tym odcinkiem możesz zostawić swój komentarz. A za tydzień zaproszę cię do Nowego Jorku, bo w podcaście Świat rozpoczniemy amerykańską miniserię o jednym z najbardziej znanych miast na świecie. Przypominam, że premierowe odcinki podcastu możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. Na naszym kanale na YouTube w każdą niedzielę pojawiają się też filmy z niebanalnymi historiami z całego świata. A w tygodniu na YouTube i na Instagramie Podcast Świat o 17:00 dajemy Ci najważniejszy światowy news dnia. Subskrybuj nas na YouTube i włącz powiadomienia. Śledź nas też na Instagramie. Komentuj, krytykuj i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.